Witamy wszystkich. W tym filmie pokażemy Wam najciekawsze atrakcje Majorki. Jest to wyspa, która ma wiele do zaoferowania, zarówno dla tych, którzy chcą leżeć i odpoczywać na plaży, jak i dla tych, którzy chcą jak najwięcej zwiedzić. My należymy do tych drugich i w ciągu 4 dni na Majorce odwiedziliśmy jej najbardziej popularne miejsca. Jest to największa hiszpańska wyspa na Morzu Śródziemnym. O długości 100 km i powierzchni 3640 km². Zamieszkuje ją ponad 800 000 mieszkańców. Majorka to słoneczna wyspa, gdzie sezon turystyczny zaczyna się w kwietniu, a kończy w listopadzie. Można tu spędzić wakacje na północnym wybrzeżu usłanym klifami lub na popularniejszym i bardziej zagospodarowanym południu, gdzie dominują plaże. Kilka dni to zdecydowanie za mało dla tej urokliwej wyspy, ale aby odwiedzić wszystkie najciekawsze punkty, warto wynająć auto. My zrobiliśmy to od razu na lotnisku. Już wcześniej zarezerwowaliśmy samochód przez internet, a po lądowaniu bezpośrednio udaliśmy się do biura firmy Record Go, które znajduje się na lotnisku. Koszt wynajęcia auta za 4 dni to 440 zł. Przy odbiorze auta wypełniliśmy wszystkie swoje dane i opłaciliśmy 90 € za paliwo, które jest zwrotne, jeśli oddamy auto z pełnym bakiem. Po dokonaniu płatności w biurze kierujemy się prosto na parking, gdzie dostajemy kluczyki do auta i możemy ruszać zwiedzać. Ale najważniejsze jest to, aby pamiętać o zrobieniu zdjęć auta w środku, na zewnątrz, stanu licznika oraz stanu paliwa. Jeśli ktoś tak jak my przylatuje tu tylko na przedłużony weekend, warto zwiedzanie rozpocząć od stolicy wyspy, czyli Palmy. Auto parkujemy w samym centrum na podziemnym parkingu, a pierwsze kroki w stolicy kierujemy do restauracji, aby po podróży zjeść obiad. Wybór restauracji jest ogromny, ale my skusiliśmy się na lasagne i carbonarę, które były pyszne. Nie ma nic lepszego niż obiad w otoczeniu pięknych, klimatycznych uliczek, którymi po krótkiej przerwie ruszamy na zwiedzanie centrum miasta. Jeśli ktoś wolałby inną formę zwiedzania, to może wynająć tu rower. My jednak preferujemy spacer i już po kilku minutach docieramy do ratusza. Ratusz mieści się w przepięknym XVI-wiecznym budynku, a zegar zajmujący jego centralną część jest jeszcze starszy, ponieważ pochodzi z 1368 roku. Pierwotnie był to gmach sądu, a obecnie jest to siedziba Rady Miejskiej Palmy i znajduje się w centralnym punkcie miasta. Budynek charakteryzuje się elementami gotyckimi, barokowymi i modernistycznymi, a dach ratusza podtrzymują figury kariatyd i atlasów. Prawdopodobnie drewniany gzyms jest dziełem jednego ze stolarzy okrętowych. Obok siedziby władz miasta na placu Dekord sporo miejsca zajmuje 500-letnie drzewo oliwne. Pochodzi z miejscowości Polenka i przesadzono je stamtąd w 1990 roku jako symbol pokoju. Mimo swojego wieku nadal owocuje pod koniec listopada. Wśród wąskich uliczek nie może zabraknąć sklepów z pamiątkami, a asortyment, jakim dysponują, jest ogromny. Atrakcją, jaką oferuje stolica, jest przejażdżka konną bryczką po ulicach miasta. Jak również mamy możliwość zrobienia sobie tutaj swojej karykatury lub zdjęcia z pandą. Bryczki mają swój postój tuż obok wejścia do ogrodów królewskich, które również przyciągają wielu turystów. Zaprojektowane zostały w 1960 roku przez Gabriela Alomara. Znajdziemy tu fontanny, oczka wodne, cyprysy, drzewa pomarańczowe, akacje oraz zacienione arkady. Obok mijamy pomnik procarza z Balearów, z którym oczywiście nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Jest to wspaniała rzeźba wykonana z brązu przez Lorenza Rossello, za którą zdobył medal na wystawie w Barcelonie w 1898 roku. Na swojej drodze podczas spaceru możemy spotkać również artystów ulicznych. Ja osobiście podziwiam ich za wytrwałość, aby stać tak długi czas bez ruchu w słońcu. Głównym celem dzisiejszego dnia jest katedra.
Ale nie można pominąć zatoczki tuż obok niej i targu, który jest obok. Znajdujemy tu regionalne produkty, własnoręczne wyroby, słodkości, owoce i pamiątki. Oprócz tego nie może zabraknąć stoisk z podróbkami, których jest zdecydowanie najwięcej. Katedra La Seu to najpopularniejszy zabytek na Majorce. Przyciąga uwagę wszystkich turystów. Niezaprzeczalnie jest najwspanialszą budowlą na całej wyspie, która króluje nad miastem. La Seu została zbudowana na polecenie króla Jakuba I jako jego dowód wdzięczności i ku czci Matki Boskiej. Gdy wyruszył na podbój Majorki, rozszalał się na morzu ogromny sztorm. Bogobojny władca modlił się do Matki Boskiej o ocalenie i bezpieczne dotarcie do brzegu. Obiecał, że jeśli przeżyje i podbije tę ziemię, to wybuduje najpiękniejszą świątynię ku jej czci. Budowlę katedry rozpoczęto w 1230 roku w miejscu dawnego meczetu, by przypieczętować w ten sposób zwycięstwo chrześcijaństwa nad islamem. W XIV wieku zmodyfikowano plan architektoniczny świątyni. Natomiast w międzyczasie prace były zawieszone, a w 1940 roku zapadło się sklepienie środkowej części. Odbudowa trwała kilkadziesiąt lat, a w 1587 roku zostały zakończone prace nad nawą główną i nawami bocznymi. Mimo to za ostateczną datę ukończenia budowy uznaje się rok 1601. Katedra ma 121 metrów długości, 55 metrów szerokości i może pomieścić aż 18 000 wiernych. Zaś nawa główna mierzy 44 metry, dzięki czemu stawia tą katedrę w czołówce największych na świecie. W 1851 roku Majorkę nawiedziło trzęsienie ziemi, co doprowadziło do kolejnej jej przebudowy, a w pracach uczestniczył Antonio Gaudí. Katedrę można podziwiać z zewnątrz, ale również jest możliwość wejścia do środka. My osobiście z tego zrezygnowaliśmy ze względu na brak czasu, ale trzeba zaznaczyć, że wnętrze katedry pozbawione jest przepychu i wymyślnych dekoracji. W środku należy zwrócić uwagę na przepiękne rozety, gdzie największa ma 11 metrów średnicy i określana jest mianem Wielkiego Oka Gotyku. Dodatkowo warto zaznaczyć, że jest to największa gotycka rozeta na świecie. Katedrę można zwiedzać od poniedziałku do soboty od godziny 10 do 17:15, gdzie wstęp z audioprzewodnikiem kosztuje 9 euro za osobę, natomiast zwiedzanie z przewodnikiem to koszt 25 euro. Natomiast sama stolica poza licznymi zabytkami słynie z nocnego życia, olbrzymiej liczby klubów, barów, restauracji i dyskotek. Palma jest największym miastem Balearów oraz wyspy. Funkcjonuje tu jedna linia metra, a port lotniczy jest jednym z najbardziej ruchliwych w Europie. Znajduje się tu również jeden z najbardziej popularnych portów dla wielogabarytowych statków wycieczkowych. Palma to prawdziwy labirynt małych uliczek tętniących życiem. Jest pełna zacienionych placów, pięknych zabytków i doskonałych restauracji. W związku z czym i my jeszcze na koniec postanowiliśmy skusić się na małą kawę i ciasto. A po kilku godzinach zwiedzania musimy ruszać w stronę hotelu, ale osobiście uważamy, że w Palmie znajduje się jeszcze wiele atrakcyjnych miejsc, które warto zobaczyć. My zobaczyliśmy tylko małą część stolicy, ale warto byłoby tu przyjechać jeszcze raz i zostać na dłużej. Kolejnym atrakcyjnym punktem na wyspie, który musimy zobaczyć, jest Far de Formentor. Nam dojazd zajmuje około 1,5 godziny, ale zanim tam dotrzemy, zatrzymujemy się na przepięknym punkcie widokowym Col de la Creuta. Warto tu być wcześnie rano, ponieważ parking jest bardzo mały, a oprócz genialnych widoków mamy tu również małą budkę z pamiątkami i przekąskami. Jest to idealne miejsce na małą przerwę podczas zwiedzania. Znajdują się tu tarasy widokowe, skąd możemy podziwiać skaliste wybrzeże wyspy. Dalej już bardzo wąską i krętą drogą kierujemy się na sam koniec półwyspu Formentor. Jest to jeden z najpiękniejszych obszarów Majorki, ale niestety panują tu silne wiatry. Na końcu półwyspu, na wysokości 384 metrów nad poziomem morza, znajduje się latarnia i to właśnie do niej się kierujemy. Około 10 km przed nią znajduje się parking,
gdzie w sezonie letnim należy zostawić auto i podjechać dalej specjalnym autobusem, ponieważ ze względu na natłok turystów droga jest zamykana dla aut osobowych. Jednak my mamy możliwość jazdy autem do samego końca półwyspu, gdzie okazuje się, że parking na górze pomieści dosłownie kilkanaście aut. Sama latarnia Far de Formentor została otwarta w 1863 roku i jest najwyższą latarnią morską na Balearach, lecz nie robi spektakularnego wrażenia, ale widok z niej już tak. Możemy obejść latarnię wokół i podziwiać niesamowity widok na wybrzeże, klify i krętą drogę prowadzącą do latarni morskiej. W środku znajduje się mała kawiarnia, gdzie można wypić kawę, zjeść coś słodkiego i kupić pamiątki. Po krótkim podziwianiu rewelacyjnych widoków ruszamy dalej. Charakterystycznym miastem na Majorce, którego nie można pominąć, jest Soler. Położone jest w malowniczej dolinie na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy. Słynie m.in. z sadów cytrusowych oraz wąskich klimatycznych uliczek. Centralnym miejscem miasta jest Plac Konstytucji z przepięknym neogotyckim kościołem świętego Bartłomieja. Plac jest niewielki, a dodatkowo w soboty odbywają się na nim targi rękodzieła, przez co panuje tu olbrzymi tłok. Kościół świętego Bartłomieja został wybudowany zaraz po podbiciu Majorki przez Jakuba I. Później przeszedł rozbudowę, której kulminacją była modernistyczna fasada. Jej projekt wykonał Rubio. Zaś obok znajduje się budynek banku, Banco de Soler. Tworzy kompleks z fasadą kościoła i również jest dziełem Rubio. Bank powstał pod koniec XIX wieku w celu przyciągnięcia kapitału emigrantów z Soler, którzy dorobili się fortuny we Francji i Portoryko. Przez plac regularnie przejeżdża charakterystyczny tramwaj łączący Soler z Port de Soler. Jest to chyba największa atrakcja turystyczna miasteczka. Pomarańczowy tramwaj kursuje od 8 do 20:30, a koszt biletu to 8 euro za osobę. Bilety możemy kupić już w tramwaju podczas jazdy. Trasa trwa około 20 minut i po drodze jest tylko jeden przystanek, a widoki za oknami są bardzo malownicze. Podróż zabytkowym tramwajem do portu prowadzi przez gaje cytrusowe, a następnie promenadę wzdłuż zatoki. Jest to dość oblegana przez turystów atrakcja. Zaś kiedyś tramwaj ten służył jako środek transportu dla lokalnej społeczności. Linia tramwajowa ma prawie 5 km długości i została uruchomiona w 1913 roku. Podróżowali nim mieszkańcy do portu i na plażę. Tramwajem przewożono towary, ryby z portu do Soler, a z Soler pomarańcze do portu. Transportowano nim również owoce i warzywa z okolicznych sadów i ogrodów, a także węgiel i amunicję. Do Soler można dostać się nie tylko autem, tak jak my, ale również zabytkowym pociągiem, który kursuje z Palmy. Pociąg jeździ od 1912 roku, jest drewniany i klimatyczny. Kiedyś był kluczowym środkiem transportu dla mieszkańców. Trasa pociągu jest bardzo malownicza, ale często przebiega też przez tunele i pomiędzy wysokimi nasypami. Pociąg z Palmy do Soler i odwrotnie kursuje 6 razy dziennie. Cała podróż trwa około 50 minut i kosztuje 25 euro w jedną stronę. Istnieje również możliwość zakupu biletu łączonego na pociąg i tramwaj do portu w cenie 32 euro za osobę. Natomiast sam Port de Soler, do którego docieramy, to dość zatłoczony kurort z plażą i portem. Przy promenadzie nad zatoką znajduje się mnóstwo knajpek, restauracji oraz sklepów z pamiątkami. Można stąd wypłynąć w rejs wzdłuż wybrzeża lub wybrać się na spacer do jednej z latarni morskich. My postanowiliśmy skorzystać z jednej z restauracji i zjeść w porcie pyszny obiad. Jak również w tak piękną pogodę nie mogliśmy zapomnieć o zimnym deserze, czyli lodach, których wybór był bardzo duży. Za nami kolejny bardzo aktywny dzień, więc czas wracać do hotelu, zwłaszcza że musimy jechać na drugą stronę wyspy.
Obowiązkowym miejscem do odwiedzenia podczas pobytu na Majorce jest przynajmniej jedna z jaskiń. My zdecydowaliśmy się na Smocze Jaskinie, które są chyba najpopularniejsze. Bilety można kupić online lub w kasie na miejscu. Koszt to 17 € za osobę. Wizyty w jaskini odbywają się w określonych pełnych godzinach, a wejścia są grupowe, ale bez przewodnika. Smocze Jaskinie znajdują się na wschodnim wybrzeżu Majorki, w pobliżu Porto Cristo. Jest to grupa 4 dużych, połączonych ze sobą jaskiń o nazwach Cova Negra, Cova Blanca, Cova de Luis Salvador oraz Cova del Francesos, które mają długość 1200 metrów i sięgają do 25 metrów głębokości. W jaskiniach panuje ciepła i przyjemna atmosfera, a temperatura waha się około 18 stopni Celsjusza przez cały rok. Zwiedzanie trwa około godziny, zaś jaskinie zachowane są w doskonałym stanie i ciekawie oświetlone. Oprócz spektakularnych formacji krasowych znajduje się w nich duże, piękne podziemne jezioro o długości 115 metrów, zwane jeziorem Martel. Zaliczane jest ono do największych podziemnych jezior na świecie. Podczas zwiedzania na jeziorze pojawiają się artyści, którzy prezentują na żywo krótki koncert muzyki klasycznej. Jest to bardzo efektowne wydarzenie, niestety jest zakaz nagrywania go. Przez 10 minut możemy słuchać muzyki z wiolonczeli, klawesynu i skrzypiec. Spektakl ten odbywa się tu od 1935 roku. Atrakcją w jaskiniach jest także możliwość przepłynięcia jeziora Martel łódką. Po zakończeniu zwiedzania smoczych jaskini warto podjechać do malowniczej miejscowości Porto Cristo. Kiedyś była to typowa wioska rybacka, dziś jest to miasteczko, które przyciąga turystów piaszczystą plażą i lazurową wodą. My po krótkim spacerze od darmowego parkingu docieramy do centrum miasteczka, gdzie trafiamy na targ. Znajdziemy tu mnóstwo regionalnych produktów, słodyczy, owoców, przekąsek, rękodzieła oraz pamiątek. Tuż obok portu znajduje się piękna piaszczysta plaża, a nieopodal zacumowane są statki wycieczkowe. Jest to bardzo fajna atrakcja, gdzie ceny są zróżnicowane w zależności od długości i kierunku rejsu. My bardzo chcieliśmy z tego skorzystać, ale musieliśmy zrezygnować z obawy przed dużym kołysaniem statków ze względu na silny wiatr tego dnia. Ale nie mogliśmy odmówić sobie długiego spaceru wzdłuż brzegu. Zdecydowanie jednym z największych atutów miasta jest malownicza plaża. Choć jest ona piaszczysta, to trzeba mieć na uwadze to, że znajduje się obok portu, co może wpływać na czystość wody. Ale trzeba zaznaczyć, że plaża jest strzeżona, przez co doskonale nadaje się dla rodzin z dziećmi. W porcie zobaczymy nie tylko statki wycieczkowe, ale również ekskluzywne jachty czy małe rybackie łodzie. Od plaży możemy spacerować deptakiem wzdłuż brzegu, gdzie mamy okazję podziwiać piękne widoki. Spacerując po mieście niedaleko plaży możemy również trafić do kościoła Matki Bożej z góry Porto Cristo, który możemy zobaczyć nie tylko z zewnątrz, ale i w środku. Mimo swojego minimalistycznego wystroju ma swój niepowtarzalny urok. Na placu wokół niego rosną drzewa, w których cieniu można schronić się przed słońcem. Te fantastyczne miejsca udało nam się zobaczyć w ciągu weekendu. Osobiście chcielibyśmy wrócić na Majorkę, aby zobaczyć jej pozostałe zakątki. Na naszym kanale znajdziecie już szczegółowe filmy z każdego z tych miejsc oraz całego naszego pobytu na wyspie. Zachęcamy również do lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!